Militam jena tasmai shri gurave Shri Chaitanya Manobhistam Samitam jena bhutale Svayam rupa karamaya dadati sa parantikam Vandeham Shri Guru Shri Atava Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sagaranaganatan Vitam Sajivam Sarvaitam Sarvarutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitancha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinamandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishamanu Devi Hari Priye Panchakalpa Tarubhasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading from Bhagavad Gita as it is, which is translated and given purpose by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dzisiaj czytamy z Bhagavad Gity, którą przetłumaczył i dał swoje komentarze Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. So, we're going to have to translate into Russian or something? Czy potrzebne jest tłumaczenie na rosyjski? Who doesn't know Polish? Kto nie zna polski? Okay. Thank you. Dziękuję bardzo. What about chapter 9? Text 14. Czytamy z rozdziału 9, tekst 14. This is the most confidential knowledge. Wiedza najbardziej poufna. Satatam kirtayanto mam. Satatam kirtayanto mam. Vedantascha jadavritah. Vedantascha jadavritah. Namasyantascha mam bhaktya. Namasyantascha mam bhaktya. Nitya yukta upashate. Nitya yukta upashate. Satatam. Zawsze.
Kirtayantaha. Intonując Mam. o mnie, Yatantaha. czyniąc zdecydowany wysiłek, Cha. również Yudarataha. z determinacją, Namasyantaha. ofiarowując wyrazy szacunku. Cha. I Mam. mnie Bhaktya. w oddaniu, Nicha yuktaha. zawsze zaangażowani, Upashate. wierbią. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Tłumaczenie i komentarz Jego boskiej miłości się Prabhupada. Zawsze intonując o moich chwałach, czyniąc zdecydowany wysiłek, składając mi pokłony, wielkie dusze nieprzerwanie czczą mnie z oddaniem. So great souls is the word being used. Tutaj było zaznaczone słowo wielkie dusze. So that's referring to the previous verse. I to jest odesłanie do poprzedniego wersetu. Mahatmana. Mahatma means a great soul. Mahatmanaha, to znaczy Mahatmana wielkie dusze. So let's read the translation of the previous verse. To przeczytajmy tłumaczenie poprzedniego wersetu. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. O synu Prithi, wielkie, nieulegające złudzeniu dusze, chronione są przez boską naturę. Znając mnie jako najwyższą osobę Boga, pierwotnego i nieograniczonego, całkowicie angażują się w służbę oddania. So the idea is if we actually know God, then we'll be happy to engage in His service. To znaczy, to polega na tym, że jak when there is no God, If we actually know God. to polega na tym, że jeśli naprawdę znamy, wiemy kim jest Bóg, to wtedy jesteśmy szczęśliwi w służbie oddania. So this is the key, how to know God. I to jest kluczem, jak poznać Boga. You ask any ordinary person, they don't have a clear idea who is God, what He looks like, what He does, how can we know Him? Jeśli zapytamy jakąś przeciętną osobę, kim jest Bóg, czy jak On wygląda, to ta osoba nie ma pojęcia za bardzo, kim jest. But in our sampradaya, we have clear information of who is God. Ale w naszej sampradaya mamy bardzo jasne zrozumienie, kim jest Bóg. Who He is, what He looks like, what His activities are. Kim On jest, jak wygląda, czy jak wyglądają Jego rozrywki. So gradually we can come to know Him more and more. I stopniowo możemy poznać Go bardziej i bardziej. Because we find out about His qualities. Ponieważ poznajemy Jego jakości. So when we know Him in truth, then we also know ourselves. I kiedy naprawdę Go poznajemy, wtedy poznajemy samych siebie. The example is given in the morning before the sunrise. We can't see the sun, we can't see the environment, we can't even see ourselves because everything is dark. I jest taki podany przykład, że rano, przed tym jak wschodzi słońce, nic nie widzimy, co się dzieje wokół nas, nie widzimy samych siebie, ponieważ jest ciemno. But the one stroke, you can say, or one occurrence, when the sun rises, then everything becomes clear. Ale jak tylko słońce wschodzi, to wszystko robi się jasne i wszystko widzimy. Then we can see the sun, we can see the environment, we can see ourselves. Wtedy widzimy słońce, widzimy otoczenie i widzimy samych siebie.
So this is our goal to attract the attention of the Lord so that He agrees to reveal Himself to us. I to jest nasz cel, żeby żeby Pan zwrócił na nas uwagę i okazał się. He's ready to reveal Himself to us. On jest gotowy, żeby przejawić siebie nam. But we're not qualified to know Him. Ale nie jesteśmy kwalifikowani, żeby go poznać. Therefore, He establishes this parampara. Dlatego On stworzył ten system parampara, sukcesji mistrzów duchowych. He speaks Bhagavad Gita. One of the main reasons is to reestablish this parampara. I przyczyna, dla której wygłasza tą Bhagavad Gitę, żeby wznowić system parampara. Then, if we meet the representative of God, that will be as good as meeting God. I wtedy, jak poznamy czy spotkamy przedstawiciela Boga, to będzie tak samo dobrze, jakbyśmy spotkali samego Boga. Not that He is God, but that He is purely representing God. Nie to, że ta osoba jest Panem, ale Jego reprezentuje. Therefore, we deal with Him as though He were as good as God. Dlatego postępujemy i działamy z Nim w ten sposób, jakby był Bogiem. Just like with our Srila Prabhupada, we worship Him, we bow down to Him, but we don't think He's God. Tak samo jest ze Śrilą Prabhupadą. Służymy Mu, ofiarujemy swoje pokłony, ale nie uważamy Go za Boga. Because we have a clear description of God. Dlatego, że mamy bardzo precyzyjny opis Pana. How He has a transcendental body and He plays a flute. Że ma transcendentalne ciało, że gra na flecie. And He's medium height and He's the color of a fresh rain cloud. Że jest średniego wzrostu i kolor skóry przypomina And He stands kolor burzy, kolor chmary. He stands in a threefold bending form, playing the flute. I stoi w formie tribandana, gra na flecie. So, Prabhupada didn't have that form. Prabhupada nie miał takiej formy. So then the question, well, why do we worship Him? I wtedy mamy pytanie, dlaczego go People may wielbimy? criticize this is idol worship. I ludzie mogą krytykować, że to jest idolopokłonstwo. You're worshiping a human being as though He were God. Że ofiarujecie i wielbicie osobę, która nie jest Bogiem. But the spiritual master never claims to be God. Ale mistrz duchowy nigdy nie uważa siebie za Boga. But Kryszna tells us if we want to learn the truth, then we should please first of all His representative. Jednak Kryszna mówi nam, że jeśli chcemy Go zadowolnić, to musimy najpierw zadowolnić Jego wielbiciela. But this is a system that Kryszna has arranged. I to jest system, który był stworzony przez Krysznę. He says, one who claims to be my devotee is not my devotee, but one who is the devotee of my devotee, he is my devotee. Ten, który uważa siebie moim wielbicielem, tak naprawdę nim nie jest. Jednak ten, który jest wielbicielem mojego wielbiciela, jest moim wielbicielem. So again, the devotee is not God, but because God is coming through him, then we accept him as good as God. I więc wielbiciel nie jest Panem, ale dlatego, że Pan okazuje się przez Niego nam, możemy uważać Go tak samo dobrego jak i Pan. Just like the wire is carrying electricity. Tak samo jak drut przewodzi prąd. Generally the wire is made of copper because the electricity goes through the copper without resistance. Najczęściej drut jest zrobiony z miedzi, ponieważ wtedy prąd bez oporu przechodzi przez właśnie ten drut. So the copper is not electricity. Dlatego miedź nie jest prądem. And silver is also even better than copper for carrying electricity.
A srebro jest jeszcze lepsze od miedzi, żeby przenosić prąd. Because it doesn't resist, it allows the electricity to go right through it. Dlatego, że prawie w ogóle nie ma oporu i pozwala to na przechodzenie prądu. Yeah, come on, let's do it. Tak, zróbmy to. All right. No właśnie. Yeah. Hare Kryszna. So, again, if we touch the copper or electric or silver wire, then there's not a difference between that and electricity. We get a shock. I wtedy jak dotkniemy drutu z miedzi czy ze srebra, to nie będzie to miało różnicy. Ten drut nie będzie miał różnicy od prądu, bo ten prąd nas uderzy. Similarly, the representative of God, like Srila Prabhupada, he's purely allowing God to use him. I Srila Prabhupada jest czystym przedstawicielem Pana i pozwala Panu wykorzystywać go w jaki chce sposób. Therefore, he's not different than God in that sense. I w tym sensie nie różni się od Pana. This is the philosophy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Taką jest filozofia Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's called a Chinta Veda Veda Tattva. Która nazywa się Chitta Beda Beda Tattva. It means everything is one with and also different from God. Że wszystko jest tożsame, jedno i różni się w jednym czasie od Pana. But it's inconceivable to us because we're trying to understand with material senses. Ale nie możemy tego zrozumieć, ponieważ wykorzystujemy dlatego materialne zmysły. Therefore, the first qualification, if you want to know God, you have to take a process of purification. Dlatego, jeśli chcecie zrozumieć, kim jest Bóg, to musicie podjąć proces oczyszczenia. Because God is pavitram, pure, but now our consciousness is polluted. Dlatego, że Pan jest pawitram, czyli czysty, ale nasz umysł teraz jest zanieczyszczony. So consciousness is the symptom of the soul. Więc świadomość to jest symptomem duszy. But the soul is now covered by impurities. Ale dusza w tej chwili jest pokryta nieczystotą. So unless we get free from these impurities, our consciousness will never be pure. I do tego czasu, jak nie uwolnimy się od tej nieczystoty, nasz umysł nie zostaje czystym. So there's a process how to purify our consciousness. Dlatego jest proces, jak oczyścić naszą świadomość. We give the example of water. It may be pure in the beginning, but if it mixes with the earth, it becomes muddy. Dlatego jest taki przykład, że jak weźmiemy czystą wodę i przepuścimy ją, najpierw jest czysta, później przechodzi przez ziemię i jest już brudna. So if we want to again make the water pure, there's a process. Dlatego, jeśli chcemy znowu mieć czystą wodę, jest pewien proces na to. It's called distillation. To jest destylacja. You evaporate the water, then again you condense it, then all the impurities come out. Czyli bierzemy wodę, kondensujemy ją, filtrujemy i wypuszczamy. So this Krishna consciousness is like this process. I proces świadomości Kryszny jest podobny. Originally our consciousness is pure, but now because we're mixing with matter, then the consciousness becomes dirty or impure. Z samego początku mamy czystą świadomość, ale ponieważ mieliśmy dotychczenie z materią, ona zanieczyściła się i musimy w taki sposób ją oczyścić. So to purify ourselves, there's a very scientific process. I żeby się oczyścić, jest na to naukowy sposób. It begins by hearing. I zaczyna się to od słuchania. Just like now you're hearing. Tak samo jak teraz, słuchacie. So you're hearing the words of the Lord, the representative of the Lord, then you become purified. I wtedy, kiedy słuchacie słowa Pana, później słowa reprezentanta Pana, to oczyszczacie się.
So this is the verse we're reading, the qualification of the Mahatma. Let's read it again. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Przeczytajmy jeszcze raz to. Zawsze intonując o moich chwałach, czyniąc zdecydowany wysiłek, składając mi pokłony, wielkie dusze, nieprzerwanie czczą mnie z oddaniem. So we're talking about the spiritual master, the representative of God. Then how do we know who is the representative of God? I jak teraz mówimy o mistrzu duchowym, który jest reprezentantem Pana, to jak możemy zrozumieć, kim tak naprawdę jest przedstawiciel Pana? So here's a qualification of the Mahatma or the pure devotee. I tutaj jest podana kwalifikacja Mahatmy albo wielkiego He's always engaged in Krishna's service. Że zawsze jest zajęty w służbie oddania. We saw that with Srila Prabhupada. He was always engaged in how to please Krishna. I jak możemy zobaczyć za Śrilą Prabhupadą, że zawsze był zajęty w służbie oddania Krysznie. Everything he did was for the pleasure of Krishna. Wszystko, co on robił, to było dlatego, żeby zadowolnić Krysznę. Therefore, we can understand he was a pure devotee. Dlatego możemy zrozumieć, że był on czystym wielbicielem. And his words, we're going to read now his purport. His words are also perfect and pure. I teraz, jak przeczytamy jego słowa w komentarzu, to te słowa są też czyste. And you can test them by applying the instruction in your own life. I możecie to sprawdzić poprzez sprawdzenie tych słów w własnym swoim życiu. Purport. The Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. Komentarz siły Prabhupady. Nie można wyprodukować Mahatmy przez naznaczenie pieczęcią zwykłego człowieka. Jego cechy zostały opisane tutaj. Mahatma zawsze zajęty jest gloryfikowaniem najwyższego Pana Kryszny, osoby Boga. He has no other business. He is always engaged in the glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praise His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. Nie jest zainteresowany niczym innym. Całkowicie oddaje się głoszeniu chwały Pana. Innymi słowy, nie jest on impersonalistą. Jeśli jest mowa o gloryfikacji, to gloryfikacja ta dotyczy najwyższego Pana, Jego świętego imienia, Jego wiecznej formy, Jego transcendentalnych cech i Jego niezwykłych rozrywek. Należy gloryfikować wszystkie te rzeczy. Zatem Mahatma przywiązany jest do najwyższej osoby Boga. So this is the first point, that God is a person. I to jest pierwszy punkt, że Bóg jest osobą. He's not a human being, Że nie jest On człowiekiem, but he has a personal likes and dislikes. ale też ma osobowe cechy i też podoba mu się coś i się nie podoba. He has personal qualities like compassion. I też ma jakości, cechy cechy, Compassion. Współczucie. We admire that in people, that they show compassion to those who are less fortunate. I też prosimy o to, żeby współczuli ludziom mniej szczęśliwym. So, if there is something in an ordinary person that we admire, how can God, who is the source of everything, not also have that quality? Jak doceniamy, widzimy takie cechy w przeciętnych osobach, to jak Bóg może nie posiadać też takie cechy? So this is a proof that God is a person. I to jest potwierdzeniem, że Bóg jest osobą. But the atheists and the Buddhists and they don't believe in God as a person. Ale ateiści i buddyści
nie wierzą, że Bóg jest osobą. I was just coming now on the plane from New York, and some Buddhist approached me. I jak teraz wracałem samolotem z Nowego Jorku, jeden buddyst zwrócił się do mnie. I was dressed like a devotee, so he was asking me, how long have you been practicing? I ponieważ byłem ubrany jak wielbiciel, zapytał mnie, jak długo już praktykuję. But I didn't get into it because I saw that he just wanted to have ordinary talk. Ale nie kontynuowałem tej rozmowy, ponieważ widziałem, że on chciał mieć jakąś przeciętną, zwykłą rozmowę. So I confronted him. I dlatego skonfrontowałem go. The point I made was you believe in karma, but you don't believe that there's somebody there keeping the accounts. I zapytałem go, ponieważ jak wierzysz w karmę, ale nie wierzysz w to, że ktoś właśnie robi notatki i śledzi za wszystkim. Even the ordinary humanists, they think, yes, if you do good, then you'll get a good result. I nawet jak zwykła osoba może pomyśleć, że jak dobrze uczynisz, to będziesz miał dobry wynik. But who will decide what your result is? Ale kto to ocenia, czy będziesz miał dobry wynik? Then they have no answer. I wtedy nie mają żadnej odpowiedzi. They say just nature. To po prostu natura. But nature we see is not really good or bad. Ale nie możemy powiedzieć, że natura jest dobrą czy złą. There's three things. There's moral, immoral, and amoral. Że są rzeczy moralne, imoralne i amoralne? Niemoralne. You got three? Moralne, niemoralne i moral. Moral, immoral, and amoral. Czyli rzeczy moralne, niemoralne i nieprzyjęte przez amoralne. For a man to unnecessarily kill an animal, then we say that's immoral. Jak człowiek bez potrzeby zabija zwierzę, mówimy, że to jest niemoralne. But if a tiger kills a deer, that's not immoral. Ale jak tygrys zabija inne zwierzę, to nie uważamy to za niemoralne. You follow? Jest. Everybody follow? Czy wszyscy podążają? So that means that behind the nature there must be someone who's going to judge. This is good karma, this is bad karma, and then you get what you deserve. I poza naturą ktoś musi zdecydować, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to będzie dobra karma, czy zła karma. But this Buddhist was making the point, no, I'm consciousness. Ale buddyzm chciał Hare Kryszna. Chciał uświadomić, że jest tą świadomością. So that's okay. That's true. The symptom of the soul is consciousness. I tak, jest to w porządku. Symptomem duszy jest świadomość. But our point now that consciousness is impure. Ale moim punktem było to, że ta świadomość nie jest czysta. And as long as you don't worship God, as long as you don't accept that God is great and you're small, your consciousness will always be impure. I do tego czasu, jak nie przyjmiesz Boga, nie przyjmiesz tego, że On jest wielki, a Ty jesteś mały, to tak i zostaniesz nieczysty. Okay, it's not enough just to say, I'm consciousness. I nie wystarczy tylko powiedzieć, że jestem świadomy. The dog is also conscious. Pies też jest świadomy. The tree is also conscious. Nawet drzewo jest świadome. But in human form, we have developed consciousness. Ale w postaci ludzkiej mamy rozbudowaną świadomość. We can inquire, well, why do I have to suffer? I możemy zapytać siebie, dlaczego mam cierpieć? Why do I have to die? Dlaczego mam umrzeć? What is the meaning of life? I jaki jest cel życia? What happens to me when I die? I co stanie ze mną, jak umrze? So these are the kind of things that we should understand. This is the gift we've been given, this intelligence. I te rzeczy musimy zrozumieć.
mamy taki dar, który otrzymujemy. To jest inteligencja. Otherwise, we just use our intelligence for animal pursuits. A w innym przypadku wykorzystujemy własną inteligencję na jakieś zwierzęce czynności. We say, along with the animals, we have some bodily needs. Że razem ze zwierzęćmi mamy bardzo podobne potrzeby. The animal eats, we eat. The animal sleeps, we sleep. The animal has defending himself, we defend ourselves. The animal has sex life, we have sex life. Tak samo jak zwierzę je, my jemy. Tak samo zwierzę śpi, my śpimy. Zwierzę się broni, my też się bronimy. I zwierzę ma życie seksualne i my też również mamy życie seksualne. The difference is we can inquire and the animal can't inquire. I różnica polega na tym, że my możemy coś osiągnąć, a zwierzę tego nie może. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahmajyoti, is not described as Mahatma in the Bhagavad Gita. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or a human being. That is devotion. Bhagavad Gita nie określa mianem Mahatmy tego, kto przywiązany jest do bezosobowej cechy Najwyższego Pana, Brahmajyoti. Jest on opisany w inny sposób w następnym wersecie. Mahatma zawsze zaangażowany jest w różne czynności służby oddania, opisane w Śrimad Bhagavatam, takie jak słuchanie i intonowanie o Wisznu, a nie o jakimś półbogu czy istocie ludzkiej. Shravanam Kirtana Vishnu and Smaranam, remembering him. Such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord, Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. Jest to oddanie, Shravanam Kirtan, Vishnu i Smaranam, pamiętanie Go. Taki Mahatma posiada wielkie zdecydowanie, aby ostatecznie osiągnąć towarzystwo Najwyższego Pana w jednej z 5 transcendentalnych ras. Aby osiągnąć ten sukces, angażuje on wszelkie czyny umysłowe, cielesne i wokalne. Wszystko w służbę dla Najwyższego Pana, Shri Kryszny. To nazywane jest pełną świadomością Kryszny. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadasi, and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. Są pewne czynności w służbie oddania, na przykład takie jak poszczenie w pewnych dniach, między innymi w 11 dniu po nowiu, czyli w Ekadasi, w dzień pojawienia się Pana i tak dalej, które nazywane są postanowieniami. Wszystkie te zasady i przepisy zostały ustanowione przez wielkich acharyów, dla tych, którzy są prawdziwie zainteresowani osiągnięciem towarzystwa Boga w świecie transcendentalnym. The Mahatmas, the great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. Mahatmowie, czyli wielkie dusze, ściśle przestrzegają tych spraw i przepisów i dlatego na pewno osiągną pożądany rezultat. So people don't like rules and regulations. Ludzie nie lubią za bardzo jakieś reguły i normy. But we see in ordinary life, rules and regulations are beneficial. Ale w zwykłym życiu widzimy, że te normy i prawa są korzystne. Just like we have a system for organizing the traffic. We have red light, green light, like that. Tak samo jak w ruchu drogowym są pewne zasady, że jest czerwone światło, żółte, zielone. So when they say, I don't care for the rules. Ktoś może powiedzieć, że nie obchodzą mnie te reguły. But then it'll be chaos. There'll be accidents, there'll be
more problems. Ale wtedy będą problemy, wtedy będzie chaos, wtedy będą przypadki samochodowe i będzie chaos. So in the beginning especially, some rules and regulations are required. I dopiero jak zaczynamy, potrzebne są pewne reguły i zasady. At advanced stage, one who is already transcended the mind and senses, he can act in any way without any problem. Osoba zaawansowana, która już jest na poziomie transcendentalnym z umysłami i ciałem, i wtedy ona może postępować już w inny sposób. But if we prematurely act as though we're liberated, then we'll never become liberated. Ale początkowo, jeśli zachowujemy się, jakbyśmy byli już wyzwoleni, to nigdy nie zostaniemy w taki sposób wyzwoleni. So these are the rules and regulations to give us freedom. I w ten sposób normy i zasady są dlatego, żeby dać nam swobodę. But people are so foolish that they think they're free. Ale ludzie są tacy głupi, że myślą, że są swobodni. But actually they're tightly under the grip of the material nature. Ale tak naprawdę są oni w bardzo mocnym trzymaniu natury materialnej. Nobody's free from the law of material nature. Nikt nie jest wolny od norm Everyone natury has to materialnej. become old. Każdy musi stać stary. Everyone has trouble from other living entities. Każdy ma jakieś problemy od innych żywych istot, From our own nature. od własnej natury And from the external nature, too cold, too hot. i od różnych fizycznych przejawów, że jest za zimno czy za gorąco. So what is the question of being free? I wtedy jakie to jest pytanie, czy jestem swobodny? Freedom is there, but on the spiritual side. Że ta swoboda jest, ale jest ona na duchowym poziomie. But to come to the spiritual side, we have some activities which we recommend and some activities which we don't recommend. I dlatego, żeby osiągnąć ten poziom duchowy, mamy pewne rekomendacje, co trzeba robić, a czego warto unikać. As described in the second verse of this chapter, not only is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity. He can live his life in devotional service guided by an expert spiritual master, and in any position, either as a householder or a sannyasi or a brahmachari, in any position, anywhere in the world, he can perform the devotional service to the Supreme Personality of Godhead, and thus become actually Mahatma, a great soul. Jak opisano to w drugim wersecie tego rozdziału, służba oddania nie tylko jest łatwa, ale można ją spełniać w radosnym nastroju. Nie trzeba odbywać żadnych strogich pokut, ani też czynić surowych wyrzeczeń. Bez względu na to, czy ktoś jest w małżeństwie, czy jest sannyasinem, czy brahmacharinem, każdy może pod kierunkiem doświadczonego mistrza duchowego uczynić swoje życie służbą oddania. Służbę oddania dla najwyższej osoby Boga można pełnić wszędzie, w jakichkolwiek warunkach i w jakichkolwiek życiowej pozycji. W ten sposób można stać się prawdziwym Mahatmą, wielką duszą. The only qualification we need is to be sincerely and seriously take up this process. I jedną kwalifikacją dla nas to jest podejmowanie tego procesu szczerze i starannie. Then Krishna will help us. I wtedy Kryszna nam pomoże. If we're not sincere, then nobody can help us. Jeśli nie jesteśmy szczerzy, to nikt nam nie pomoże. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? I have a question. How to know who is a sincere person? How to judge one's sincerity? Yeah. Pytanie brzmi tak, jak zrozumieć, kto jest szczery, a kto nie jest i jak odróżnić właśnie kto jest, a kto nie jest szczery.
I jak mierzyć właśnie tą szczerość? Because we're advised to preach to the innocent or the sincere. Dlatego, że nauczano nas, żebyśmy opowiadali i rozprowadzali to dla osób niewinnych. And the ninth offense, you know? I 9. obrazą jest, So we don't preach to the envious. że nie nauczamy ludzi zazdrosnych. So it's a good question. We have to see who is sincere, who is not sincere. Dlatego to jest dobre pytanie, że musimy wiedzieć, kto jest szczery, a kto nie jest. So Prabhupada was asked this question. He said, a sincere person is one who is willing to hear from us. I Prabhupada odpowiedział na takie pytanie, że osoba szczera zawsze chce słuchać. So we're not proud, but we have perfect knowledge because we're getting it from the perfect source, God. Nie mówimy to z pogardą, ale mamy doskonałe źródło, doskonałą wiedzę, którą źródłem jest Bóg. So we can benefit anyone. I każdy może osiągnąć z tego korzyść. But they have to be willing to hear regularly. Ale wtedy muszą chcieć regularnie słuchać. Otherwise, we shouldn't be so much worried about who's sincere, who's not sincere, but we should, first of all, examine our own heart, just that we're sincere. W innym przypadku nie musimy za bardzo się zastanawiać, kto jest szczery, a kto nie jest. Bardziej musimy cały czas patrzeć na własne serce, czy ja jestem szczery. In other words, if we're judging another devotee how sincere he is, we may be fooled because someone can pretend. I jeśli będziemy oceniać innego wielbiciela, czy jest szczery, czy nie jest, może to być głupie, ponieważ ta osoba może coś udawać. They can present themselves as a great devotee, but actually they're not. Na przykład mogą prezentować siebie jako wielkie wielbiciele, ale nimi nie są. But Krishna will help us if we're sincere. Ale Kryszna nam pomoże, jeśli my jesteśmy Then szczerzy. He'll make it clear to us. I wtedy będzie dla nas to jasne. But we have to be patient. Ale musimy być uważni. We have to take the process with enthusiasm. I musimy podjąć ten proces entuzjastycznie. Just like these children, they're enthusiastic. Tak samo jak te dzieci są bardzo entuzjastyczne. But we say, well, that's a foolish enthusiasm. Ale to jest głupi entuzjazm. They're just playing. Po prostu się bawią. But enthusiasm is very attractive. We're all attracted to it. Ale entuzjazm jest bardzo przyciągający. Wszyscy się zachwycamy nim. So Rupa Goswami stresses on the point. We're going to take this Krishna consciousness, we should be enthusiastic about it. I Rupa Goswami robi taki punkt, że musimy podjąć ten proces entuzjastycznie. Then we have to be patient. I wtedy musimy być uważni. Then we can be Cierpliwi. confident that Krishna will help us. I wtedy możemy być pewni, że Kryszna nam pomoże. Any other question? Czy jeszcze są pytania? Czy to mamy traktować poważnie, że my nie jesteśmy tym ciałem, że jesteśmy wieczną, żywą istotą? Jeszcze pytanie, czy ja... Czy to możemy traktować poważnie, że my nie jesteśmy tym ciałem, że jesteśmy wieczną, żywą istotą? Słowem Kryszny wiecznym. Can we take it seriously that we are not this body, we are the eternal living being? Like how can we take it very seriously? Jak to się odnosi do tego, że w tym życiu popełniamy wiele grzechów, nonsensów robimy, to czy my jesteśmy tą duchową istotą, czy trochę tym człowiekiem jednak? And because of in this life we commit a lot of offenses and sins, we should think of ourselves as more human being or a soul or eternal soul. No, we should think of ourselves as eternal souls. Musimy myśleć o sobie jako wiecznych duszach. But that's, and then
From the negative side, we can also become enthusiastic because Maya is also an agent of the Lord. Ale z drugiej strony możemy też w zły sposób zostać entuzjastyczny, ponieważ Maja to jest też energią Pana. So we are seeing that we're acting foolishly, then that should give us impetus to give up that foolishness. I wtedy, kiedy widzimy, że zachowujemy się głupio, musi to dać nam zrozumienie i żebyśmy to porzucili. So we don't deny the human factor. Czyli nie odrzucamy I mentioned faktor earlier, ludzkości, there's 4 things we have in common with the animals. że jak już wcześniej wspominałem, mamy 4 wspólne rzeczy So we z don't say you shouldn't zwierzętami. eat, but before you eat, offer your food to Krishna. I nie mówimy, żebyś nie jadł, ale zanim zjesz, ofiaruj to Krysznie. You can defend yourself according to your capacity. Możesz chronić się zgodnie ze swoimi możliwościami. We're not against sex life. Krishna says, I am sex life, which is not contrary to religious principle. I nie jesteśmy przeciwko życiu seksualnemu. I Kryszna sam mówi, że ja jestem życiem seksualnym, które nie jest przeciwko zasadom religijnym. We also require sleep. We don't think that we're the pure soul, so we don't have to sleep. I też nie myślimy w ten sposób, że nie muszę spać, ponieważ jestem czystym wielbicielem, nie muszę spać. But still, we understand who we are. We're the soul inside this body, and we have to maintain the body. Ale rozumiemy, że gdzie dusza znajduje się w tym ciele i że musimy to ciało podtrzymywać. Just like you have a car, you want to keep it in good running order because it's giving you service. Tak samo jak samochód, który cały czas trzeba sprawdzać i utrzymywać, żeby dobrze pełnił swoją służbę. So keep the body in nice running order so you can serve Krishna. I w ten sposób utrzymuj swoje ciało w dobrej kondycji i wtedy będziesz mógł wykorzystać go dla służby Krysznie. We're not fanatics. Nie jesteśmy fanatykami. But still, we understand we're the soul. We have a body, not that we are this body. Ale nadal rozumiemy to, że jesteśmy duszą i mamy to ciało, a nie odwrotnie. Kiedy ja mówię to komuś, ludziom, tak, że nie jesteśmy duszą, że jesteśmy wieczną żywą istotą, to ich ciała zaczynają się lepiej czuć. To jest pytanie, czy To jest na razie takie stwierdzenie, że kiedy to mówię, bo za tym idzie takie pytanie, co jest tą pierwszą rzeczą właśnie, którą powinien przekazać innym osobom, jak spotykamy je. Ale powiedz to pierwsze, że kiedy mówię o tym, że jesteśmy wiecznymi duszami, to ludzie zaczynają się lepiej czuć w swoich ciałach. I później drugie pytanie to, co bym pierwsze powiedzieć innym, przekazać. And when I'm saying to someone that I am the soul and I have this body, people are starting to feel better themselves. And like my second question is, what is better to tell first to some strange people when I have to tell them something first? What it should be? What is this charisma? That will depend on the person that you're talking to. To zależy od osoby, do której mówisz. Like I was explaining how I met a Buddhist coming on the plane. I also met some nice Christians. To tak samo jak wspominałem o tym, jak spotkałem buddystę w samolocie, ale w tym samym czasie spotkałem bardzo dobrych chrześcijaninów. So Christians, it's easy to talk to them in one way because they believe in God. Do chrześcijan bardzo łatwo mówić, ponieważ tak samo wierzą w Boga. And they believe that something's right and something's wrong. I tak samo myślą, że coś jest dobre, a coś jest złe. Like I was speaking to one nice Christian man, we were waiting in line to go through security. I jednego razu stałem w kolejce do sprawdzenia na lotnisku i spotkałem tam jednego pana. So I was explaining our position on different subjects like abortion. I you talk to him? I opowiadałem mu naszą pozycję wobec takich tematów jak też aborcja. And he agreed. I zgodził się z tym.
And then we spoke about homosexuality. I później porozmawialiśmy sobie o homoseksualnych stosunkach. So that's a very, in America especially, that's a very controversial subject. I najbardziej w Ameryce to jest teraz bardzo kontrowersyjny temat. Just now, the third biggest Christian sect, Methodist they're called. Methodist. I teraz właśnie trzecia największa taka sekta, religia chrześcijańska, którą metodyści, przepraszam. Yeah, so they have a schism. Their whole church has come divided in two. I mają taki podział, że ich kościół dzieli się na dwie części. Based on this principle of homosexuality. Na zasadzie takiego rozróżnienia homoseksualnego. It's a current issue. I to jest teraz obecny taki problem. But Prabhupada was clear. He said that not Prabhupada, even Krishna says the sex life is for begetting children. I tak samo jak Prabhupada też o tym mówił, ale początkowo mówił o tym Kryszna, że życie seksualne jest do there has to be a possibility that child will be created. dla płodzenia dzieci. So we don't hate anybody, but we're just saying it's not good for you to come to the point of understanding you're not the body if you're addicted to some bodily activities, which are sinful. I tak samo nie mamy żadnej nienawiści do tych osób i chcemy donieść, że jak zrozumiesz, że nie jesteś tym ciałem, to nie będziesz, ale zostajesz nadal przywiązany do czynności cielesnych. So you won't like the word sinful, but sinful really means something pleasing to God or not pleasing to God. I tak samo jak jest słowo grzeszny, to znaczy coś, co zadowalnia Boga albo nie. So Krishna says, I'm pleased with sex life, which is there for begetting good children. I Kryszna mówi, że ja jestem zadowolony z życia seksualnego, które ma na celu płodzenie dzieci. Otherwise, it pins us to the bodily conception. Inaczej to przywiązuje nas do koncepcji cielesnej. Okay, we're going to stop here. Thank you for listening so nicely. Dziękujemy bardzo. Tutaj teraz kończymy. Srila Bhagavad Gita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Srila Trivikrama Swami Maharaja ki. Jai. Where's our leader? Shasha. What's next? Kirtan. Oh. Jai Jagannath, Jai Jagannath.